Podatki, superannuation, Medicare. Kiedy zaczynałam pracę w Australii, te słowa nic mi nie mówiły. No podatki może, bo to wiadomo, są wszędzie. A dziś po 18 latach wiem, że zrozumienie tych kilku rzeczy miało ogromny wpływ na nasze życie. To dzięki pracy mogliśmy zbudować tutaj nasz dom i świętować takie chwile jak 23 urodziny naszej córki. Ale początki wcale nie były łatwe i popełniłam kilka błędów, których dziś można uniknąć. Pokażę Wam też kawałek naszego zwykłego tygodnia w Perth, tutaj u nas w zachodniej Australii. 7 rzeczy, których nie wiedziałam, no może 6. Posłuchajcie, dziś zabiorę Was ze sobą przez cały tydzień naszego życia w Australii. Będziemy świętować urodziny mojej córki, pojedziemy na zakupy, odwiedzimy moją starszą córkę i wnusie, a przy okazji opowiem Wam o 7 rzeczach, których naprawdę szkoda, że nikt nie powiedział mi, kiedy zaczynałam pracę w Australii. Wiecie, kiedy przyjechaliśmy do Australii, każda wypłata miała dla mnie ogromne znaczenie. Pamiętam swoją pierwszą pracę. Człowiek cieszył się z każdej godziny. Kiedy przyszła pierwsza wypłata, pomyślałam: wow, chyba coś się tu nie zgadza. Na szczęście wszystko widzicie tutaj, że coś się nie zgadza. I tu Wam teraz pokażę właśnie, czego ja nie wiedziałam. Po pierwsze, nie umiejąc języka, nie miałam zielonego pojęcia, że jest coś takiego jak się nazywa podatek, jak się nazywa, co to jest superannuation, co to jest Medicare, którego jeszcze nie miałam, bo byłam na studenckiej, więc mi nie przysługiwało. Musiałam mieć prywatne ubezpieczenie, to już wiecie z poprzednich moich odcinków. I ten payslip naprawdę wyglądał dla mnie po prostu jak z kosmosu. Brutto, netto, godziny, nadgodziny. W Polsce tego nie było. W Polsce nie mieliśmy takich zestawień. Tu są podane godziny, ile za urlop tygodniowy, fortnightly, czyli co 2 tygodnie, ile chorobowego co 2 tygodnie, bo to nie jest tak jak w Polsce, że możecie chorować nie wiadomo jak długo. No tu wszystko jest wyliczone. Ile superannuation, ile podatku, ile co, za ile, po co, na co. Naprawdę tych rubryczek jest dosyć dużo. Jeżeli pracujecie więcej niż 10 lat, macie long service leave. W momencie, kiedy pracujecie w takiej branży jak ja, jak to zwane aged care albo NDIS, to macie salary sacrifice, co jest też nieopodatkowane, ale do podatków za chwilę dojdziemy. Tutaj widzicie, jaka jest różnica między osobą zatrudnioną na pełny etat, a osobą pracującą na casual, czyli umowę o pracę. Różnica jest oczywiście w pensji. W pensji, dlatego że jeżeli pracujecie na etacie, to macie urlopy chorobowe, płatne, wszystkie public holiday, czyli dni wolne od pracy, które są tutaj z urzędu przysługują każdemu, kto pracuje na etacie. Natomiast osoby pracujące na umowę, zlecenie czy oddzieło, nie wiem jak to nazwać, czyli ten casual, oni dostają 25% więcej pensji, ale nie mogą korzystać właśnie z tych uprawnień. Czyli nie mają urlopu, nie mają chorobowego, nie mają płacone za public holiday, ale mają płacone 25% więcej do pensji, do tej minimalnej. Mówimy cały czas tutaj o minimalnej. Wiadomo, to się wszystko zmienia, jak będziecie zarabiać $30 na godzinę, czy 35, czy 38, czy 40. I wszystko jest opisane w tym payslipie. W Polsce, no, nie do końca tak było, nigdy nie były nadgodziny płacone. Może w jakiejś firmie, bo ja nie pracowałam nigdy w firmie, gdzie były nadgodziny, więc nie wiem, może tak jest. To nie zrozumcie mnie źle. Były bardzo proste payslipy. Prawdopodobnie teraz w Polsce też się to wszystko pozmieniało, bo jest system elektroniczny. Bo tutaj wszystko przychodzi elektronicznie, nikt już nie dostaje. Ja dostawałam na przykład w kopercie mój mój moje dochody za miesiąc. Tak pamiętam, kiedyś dawali z księgowości.
No, patrzyłam na początku na ten odcinek trochę z zaskoczeniem, bo mówię, same sformułowania w języku angielskim już mnie przerażały, a co dopiero odszyfrować, co to wszystko znaczy. Wiadomo, że nim zaczniecie tutaj pracę, to są podstawowe rzeczy, które w momencie zatrudnienia musicie mieć oczywiście CV, resume, musicie mieć założony właśnie Tax File Number, czyli TFN. Urzędu Skarbowego, tak to powiem, to jest do Urzędu Skarbowego. Musicie mieć wybrane superannuation, czyli ten filar na emeryturę. Ja mam ja mam Hestię, mój mąż ma Rest, mnóstwo innych funduszy emerytalnych, który naprawdę jest cała lista, można sobie znaleźć na internecie, jest naprawdę tego dużo, ale w momencie, kiedy zakładacie pierwszy raz, jesteście zatrudnieni pierwszy raz, bez względu na to, czy jesteście na casual, czy na pełnym etacie, to jest obowiązek założenia sobie takiego funduszu emerytalnego. Dlatego też za chwilę o tym powiem. No ale wracając do tego mojego payslipu, wiecie, nikt mi wcześniej tego nie wyjaśniał. Głupio mi było się zapytać, co tu w ogóle pisze, więc tak naprawdę na początku machnęłam ręką, interesowała mnie kwota, która przyszła na moje konto. Tak naprawdę, no bo gdzieś tam sobie to przeliczyłam szybko w głowie, jak to powinno wyglądać, ile powinnam dostać, no i w miarę się zgadzało i to było wszystko, co chciałam wiedzieć. No musiałam, ale wiadomo, musiałam nauczyć się tego wszystkiego sama, na podstawie prób i błędów na samym początku, no bo no tak to jest. No, człowiek jest trochę taki wystraszony, zdziwiony i w ogóle. W komentarzach pisaliście mi właśnie o superannuation, pisaliście mi o salary sacrifice. No też właśnie chcę dzisiaj opowiedzieć, to jest taka kontynuacja zeszłego tygodnia, takie pogaduchy z całym moim życiem tutaj codziennym, co tutaj żeśmy robili. No mam nadzieję, że ten film będzie dla kogoś pomocny, no bo jeżeli tutaj przyjeżdżacie nawet na Working Holiday Visa, to też ten cały proces musicie przejść mimo wszystko. Co to jest te superannuation? No, superannuation to jest właśnie coś, co mało ktokolwiek o tym mówi. Znaczy jest to bardzo obowiązkowe tutaj w Australii i ja na przykład o tym nie wiedziałam. W momencie, kiedy zatrudniłam się na pełny etat, tak, moja pierwsza praca na pół etatu wtedy jeszcze, dowiedziałam się, że muszę założyć sobie taki fundusz emerytalny, który nazywa się tutaj superannuation. Ale co się okazuje? My tu w Australii, pracując na pół etatu, na pełny etat, na 3/4 etatu, nie ma znaczenia. Nawet jak pracujecie jeden dzień w tygodniu, to właśnie od tego dnia również pracodawca jest zobowiązany zapłacić 12% na wasz fundusz emerytalny i nie jest to pobierane z waszej pensji. Dla mnie to była naprawdę duża, duża ciekawość. Dlatego jest dużo osób, które bardzo negują sytuację emerytalną, ale tak jak mówię, o emeryturach porozmawiamy w późniejszym terminie, bo jedno z drugim to tutaj się zakłada. Ale to jest osobny temat. Emerytury to są osobny temat. To jest też, można powiedzieć, temat rzeka. No ale tutaj przylatują młodzi ludzie, więc do emerytury, do wszystkiego się sami dowiedzą tak naprawdę. I co jest ważne w tym superannuation, że to właśnie nie są one potrącone z naszej pensji, z naszego wynagrodzenia. Jest to dodatkowy obowiązek pracodawcy. I na początku nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Kazali mi założyć, to założyłam ten fundusz emerytalny, ale ja to myślałam, że to będzie ściągane z mojego wynagrodzenia, z mojej pensji. A jednak nie, okazuje się, te 12% pracodawca musi wpłacić na mój fundusz emerytalny. Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy w jakichś krajach też tak jest. Natomiast tu w Australii jest tu taki system, co chodzi o fundusze emerytalne. Czym wcześniej zaczynacie, tym macie więcej. Są to inwestowane pieniądze właśnie na funduszu emerytalnym. No i to jest też, jak to mówią, temat rzeka.
Na przykład nie wiedziałam, że można wybrać swój fundusz emerytalny, czyli te superannuation, z waszego właśnie konta emerytalnego można wybrać, nie czekając do wieku emerytalnego. A są to na przykład przypadki przy chorobie świata, właśnie z superannuation można było wypłacić sobie $10,000 w momencie, kiedy firmy miały problemy finansowe albo musiały być zamknięte przez długi okres, więc każdy mógł skorzystać. Ja nie skorzystałam, bo ja cały czas pracowałam w chorobie świata, ale na przykład znam osoby, które korzystały z tego, że wyciągały sobie po 10,000 z funduszu emerytalnego, czyli była taka możliwość. Jest też jest to wasz income tak naprawdę, czyli jest to wasz zarobek, wasz dochód. I w momencie, kiedy kupujecie mieszkanie, czy dom, czy apartament, cokolwiek, to właśnie ta kwota jest też brana pod uwagę, ile macie właśnie na koncie funduszu emerytalnego. I masz 200, 300 czy 400 tysięcy, to już potem jest obliczane wedle tutaj australijskiego Centerlinku i oni to tam jakoś biorą tę pulę i tak za bardzo też nie wiem, jeszcze się tym aż tak bardzo nie interesuję, ale to jest wasza emerytura. I dlatego, my się śmiejemy tutaj, że w Polsce czym więcej pracujesz, bo chcesz mieć większą emeryturę, tak, a tu w Australii czym mniej pracujesz, wtedy możesz liczyć na rządową emeryturę, no bo wtedy, jeżeli masz bardzo wysoki income, właśnie na tym funduszu emerytalnym, no nie dostaniesz emerytury tu w Australii, to tak w ramach ciekawostek. W skrócie, w bardzo wielkim skrócie, no ale tak jest. Tak tu jest, ale mówię, pracodawcy są zobligowani płacić ludziom tutaj fundusz emerytalny, no i tak to tutaj mówię, o emeryturach zrobię całkowicie osobny odcinek w momencie, kiedy będę się do tego przygotowywać. No to trochę jeszcze poczekacie. No mogę wstępnie zrobić oczywiście jakiś krótki odcinek, ale tak jak mówię, emerytury to jest temat rzeka tutaj. To jest naprawdę bardzo dużo rzeczy się składa na to. Podatki. Podatki w Australii. Czy podatki w Australii są takie straszne? Ech, ja jeszcze będąc w Polsce słyszałam różne opinie, że Australia jest taka bardzo droga i zbierają tyle na podatek. No prawda wygląda trochę inaczej. No ja wiem, jak już mamy te progi, tutaj wam teraz pokażę progi podatkowe tutaj w Australii, jak wyglądają. I sami zobaczcie. Mamy 18 tysięcy dolarów bez opodatkowania. I to jest bez względu, ile zarabiacie. Dla każdego obywatela jest 18 000 dolarów nieopodatkowanych. No więc jak zarabiacie te 50 000 w przybliżeniu minus te 18, to płacicie podatek od tych 32 000. Tak to w skrócie mogę ująć. Więc no nie są to, no wiecie, jak podatki płacimy wszędzie na całym świecie. Mówię, zobaczcie sobie tutaj tą tabelę, bo ta tabela daje taki pełny obraz, od jakich kwot, brutto oczywiście, pobierane są podatki. Podatek tutaj zależny jest właśnie od wysokości zarobków. Im więcej zarabiamy, tym wyższy próg podatkowy. I wiecie, najważniejsze jest, tak naprawdę nie słuchać, opinii innych, jeżeli nie jesteście pewni. Po prostu możecie sobie to spokojnie sprawdzić na dzień dzisiejszy na stronach rządowych, jakie są podatki w danym roku finansowym. Tak jak ja zrobiłam, przedstawiłam wam tutaj. To jest zaktualizowane na rok finansowy od 1 lipca 2026. Ale jak są podatki, no to są też problemy, tak? Człowiek się zawsze boi, że będzie płacił nie wiadomo jaki duży podatek na koniec roku. Jak pierwszy raz się rozliczałam w pierwszym roku, to myślałam: „Boże, na pewno będę miała jakąś dopłatę, będę musiała dopłacić do tego podatku”. No, jak każdy, każdy, nikt nie chce płacić tych podatków, em, więcej niż powinien, tak? No i okazało się, że w ogóle tak nie jest. Tak naprawdę chyba
no bo jest dużo ulg. Możecie, przysługują Wam odliczenia, przenajróżniejsze. Naprawdę jest tego dużo. Od zakupu sprzętu, paliwa, jeżeli używacie auto swoje do celów firmowych, odzieży, jeżeli firma Wam nie daje. W większości dają, w większości, dlatego że no wiadomo, firmy też sobie to odliczają, tak? To jest logiczne. Ale na przykład jeżeli używacie swojego prywatnego auta do celów służbowych, możecie paliwo odliczyć, też jakąś amortyzację. Możecie zaakomodować sobie, jeżeli macie działalność gospodarczą, właśnie jedno pomieszczenie jako biuro i tu też możecie odliczyć w jakiejś części prąd. No i jest dużo, dużo aspektów, co chodzi o odliczenia podatkowe na każdy rok finansowy. Nowy rok finansowy zaczyna się od 1 lipca każdego roku i kończy się 30 czerwca, co chodzi o rozliczenia podatkowe. Czy Australia jest krajem o wysokich podatkach? No bo tak możemy do tego podejść, to jest takie najbardziej zadawane pytanie. No z tego co się okazuje, to nie. Tak wedle statystyk, które wyczytałam, tutaj piszą, że Australia jest jednym z krajów o najniższych podatkach w rozwiniętym świecie. No tak, i co jeszcze mogę powiedzieć o podatkach? Podatki również, stawki podatku zależą od statusu rezydenta podatkowego. Co mam na myśli? Obywatele Australii czy osoby, które mają pobyt stały tutaj w Australii, płacą trochę niższe podatki. Są w niższych progach podatkowych niż osoby, które są na wizach. To też musicie o tym wiedzieć. Tutaj piszą, że jako rezydenci i obywatele mamy te 18 000 właśnie tych dolarów bez podatku. Natomiast podczas gdy nierezydenci Australii płacą już od pierwszego dolara podatek. No, no tak tu jest, tak tu jest. Głównym tym organem, który odpowiada za ściąganie podatków i zwroty, jest Australia Taxation Office, ATO, czyli ATO. Każdy pracownik Australii musi posiadać indywidualny numer podatkowy, bo to też jest ważne, czyli Tax File Number. No i tak to wygląda w tym naszym tutaj świecie australijskim. Ale też pytacie się czasami w komentarzach o podatki, co chodzi, co chodzi o jedzenie. Podatki od towarów i usług. Podatek GST, tak się nazywa tutaj podatek GST, który wynosi standardowo 10%. Stawka ta jest automatycznie wliczana w ceny widoczne na półkach sklepowych, czyli jak jesteśmy w sklepie i macie napisane kwota, jak widzieliście na przykład niejednokrotnie, pokazywałam Wam rachunki, pisze GST tyle i tyle, saving jest tyle i tyle, total jest tyle. No tak, zasady naliczenia podatku jednak się różnią, tak jak wszędzie na całym świecie, w zależności od tego, co kupujemy, jedzenie czy sprzęty, no bo to jest też istotne. I teraz Wam przeczytam tutaj, co oni mi tutaj napisali. W przypadku żywności system w Australii dzieli produkty na podlegające opodatkowaniu 10% GST oraz zwolnione z podatku GST. Główna zasada sformułowana przez Australian Taxation Office, czyli ATO, mówi, że podstawowe nieprzetworzone produkty spożywcze są wolne od podatku. Natomiast jedzenie przetworzone, przekąski oraz posiłki w restauracjach są opodatkowane. I teraz tak, produkty zwolnione z podatku to są takie, mają 0 GST, czyli 0 podatku. Są to świeże produkty, czyli owoce, warzywa, zioła. Surowe mięso nie jest opodatkowane. Drób, wołowina, wieprzowina, jogurty naturalne oraz jajka są nieopodatkowane tutaj. Nabiał i jaja, czyli zwykłe mleko, sery, nie są opodatkowane jajka. Produkty sypkie, takie jak pieczywo,
chleb, bułki, ryż, mąka oraz makarony nie są podlegane pod podatki. Podstawowe napoje nie są opodatkowane, tak jak woda, herbata, kawa, ale liściasta i ziarnista oraz soki stuprocentowe nie są opodatkowane. Co to znaczy soki stuprocentowe? Musi być 90% owoców. Składniki do gotowania również są nieopodatkowane, takie jak sól, przyprawy, cukier, co tu jeszcze? Oleje kuchenne, miód i drzemy nie są opodatkowane. Natomiast produkty opodatkowane 10% stawką to są restauracje, cateringi, dania gotowe, słodycze i przekąski, wyroby piekarnicze i napoje przetworzone, czyli napoje gazowane. To wszystko już podlega opodatkowaniu. Oraz sprzęt, tak. Wszystkie sprzęty elektroniczne, urządzenia AGD, RTV oraz gadżety są objęte pełną 10% podatkiem, stawką podatku do GST. Zakupy z zagranicy. Jeżeli zamawiasz sprzęt przez internet z zagranicznych sklepów, na przykład Amazon, eBay do Australii, międzynarodowi sprzedawcy mają obowiązek naliczać 10% australijskie GST. Już w koszyku. No więc widzicie, to już jest z automatu zrobione. Ale o ile wartość przesyłki nie przekracza $1000. Jedyny wyjątek to jest specjalistyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia wymagające zaprojektowania włączenia dla osób z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych, czyli regulowane łóżka medyczne, wózki inwalidzkie są nieopodatkowane. Ale jest też coś takiego, jak przyjeżdżacie na przykład do Australii turystycznie, jest taki podatek, zwrot podatku dla turystów, TRS. Teraz Wam przeczytam, posłuchajcie. Oj, już mnie plecy bolą. Jeśli odwiedzasz Australię jako turysta, możesz odzyskać zapłacony podatek GST od zakupionych sprzętów tuż przed wylotem na lotnisku w ramach programu Tourist Refund Scheme (TRS), aby otrzymać zwroty. Musisz wydać minimum $300 australijskich brutto. W jednym sklepie może być kilka zakupów na przestrzeni dni u tego samego sprzedawcy z tym samym numerem ABN, czyli tym numerem założenia firmy. Zakupy należy wykonać w ciągu 60 dni przed wylotem z Australii. Musisz poprosić o fakturę podatkową, tax invoice i przedstawić zakupiony sprzęt w punkcie TRS na lotnisku. No, więc sami widzicie, podatków tutaj w Australii wcale nie są aż takie tragiczne i dużo osób przyjeżdżając tutaj do Australii na przykład, sprzęt jest dużo tańszy niż w Europie. To też jest ciekawe i dużo osób też kupuje sobie tutaj sprzęt w Australii i będąc tutaj turystycznie i właśnie jeszcze mają zwrot właśnie opodatkowania na lotnisku. No i tak wracając do tych wszystkich podatków, do tej pracy, do tych payslipów, do tych superannuation, to wszystko, kochani, tak naprawdę dobrze jest wszystko sobie trzymać. Rachunki, co mogę polecić, że tutaj te rachunki bardzo szybko, ze względu na słońce, bardzo szybko się wycierają, one znikają. Więc jeżeli chcecie coś takiego zatrzymać sobie do opodatkowania, najlepiej sobie skserować właśnie taki rachunek, bo możecie przez rok czasu mieć po prostu całkowicie wyblakły i będą potem kłopoty z rozliczeniem. Więc to jest taka mała podpowiedź, że dobrze, jeżeli na czymś Wam zależy, że chcecie to wrzucić w podatki, a macie zwykły taki rachunek fiskalny, dobrze sobie go skserować i włożyć sobie w teczkę, gdzie odkładacie sobie tam przez cały rok właśnie jakieś tam rachunki do odliczenia. Bo mówię, znikają bardzo szybko. Mi się tak zdarzyło 2 razy, że nie skserowałam
rachunku i on po prostu mi się wytarł. Ja już nie pamiętałam, co tam było napisane i poszło. No, ale mówię, payslipy teraz wszyscy mamy, czyli te wypłaty mamy na mailach, bo to przychodzi już teraz pocztą elektroniczną, więc już tutaj dobrze sobie założyć jeden folder, napisać payslipy i trzymać sobie, bo one są tak naprawdę też potrzebne do wszystkiego. I nawet jeżeli ym, będziecie chcieli w przyszłości na przykład wynajmować mieszkanie czy kupić dom, to wszystko będzie Wam potrzebne. Tak samo jak będzie Wam potrzebne rozliczenie właśnie urzędu skarbowego do różnych jakichś tam finansowych, bankowych spraw. Te formularze podatkowe, lepiej je sobie po prostu gdzieś trzymać. Wiadomo, nie ma już teraz wersji papierowej, zaczyna być wszystko już teraz elektronicznie, więc dobrze sobie pozakładać takie foldery dokumentów, żeby potem tylko przerzucić w razie potrzeby, jeżeli staramy się na przykład o jakiś kredyt albo staramy się o wynajęcie domu, bo też czasami proszą o to, żeby pokazać, czy były dochody, jeżeli na przykład jesteście na własnej działalności gospodarczej, więc to też jest dobrze mieć udokumentowane i trzymać takie dokumenty w jednym miejscu. No i oczywiście dokumenty związane z superannuation to też jest bardzo istotne, bo mówię, póki jesteśmy młodzi, nie zwracamy na to uwagi, ale z wiekiem zaczyna nam po prostu no, musimy zaczynać zbierać te informacje, jak to tutaj działa, jak to wygląda, jak się do tego przygotować, czy to z tej strony, czy z tej, to już każdego indywidualna sprawa, ale tak jak mówię, superannuation jest jednak jednym z takich głównych bodźców, co chodzi o emerytury tutaj w Australii. I na tym bazują Australijczycy, po to pracodawcy to płacą. Te 12% co 2 tygodnie, na przykład w moim przypadku, mój fundusz emerytalny, o tak to mogę po polsku powiedzieć. Ja już pracuję tak naprawdę, można powiedzieć, no te 18 lat, bo tak naprawdę zaczęłam pracę od razu. I mówię, to się tam zbiera powolutku, powolutku i mówię, z roku na rok, wiadomo, te pensje też rosną, też w którymś momencie człowiek awansuje albo zmienia pracę na wyższy, za lepsze pieniądze. W momencie, kiedy macie wyższą pensję, też macie wyższe opłacane te superannuation, czyli ten fundusz emerytalny, co też daje nam, można powiedzieć, takie zabezpieczenie na przyszłość. No, ale mówię, kwestie emerytur to jeszcze będziemy nieraz mówić, bo one i tak naprawdę to wy Państwo możecie mi powiedzieć na temat tych emerytur, bo ja jeszcze aż tak dużo na ten temat nie wiem. Wiem, że muszę lecieć do Polski, załatwić sobie polską emeryturę, bo tam też przepracowaliśmy paręnaście lat, więc to nie jest tak, że żeśmy siedzieli w Polsce i nic nie robili, bo też żeśmy bardzo ciężko pracowali, więc jakaś tam część emerytury też po prostu i wiem, że dużo Polaków korzysta z tego w momencie, kiedy pracowali w Polsce przez tam nie chyba 15 czy do 20 lat, 20 lat przepracowanych, to też otrzymają jakąś tam emeryturę z Polski, gdzie Australia ma podpisane właśnie umowę i te przeliczniki, że jeżeli jest i z Polski, i z Australii, to będzie wtedy pomniejszona australijska o tą z Polski, więc no, tak to jest. Ale mówię, to jest temat rzeka. To jest rzeka i sami możecie mi powiedzieć, bo większości z Was, z tego co piszecie, jesteście na emeryturach i wiecie jak ten system na pewno 1000 razy lepiej ode mnie, więc piszcie w komentarzach może jakieś podpowiedzi dla mnie na przyszłość, żebym mogła, na co mam ja zwracać uwagę, jeżeli będę starała się o emeryturę. I tak z góry oczywiście dziękuję. Napiszcie w komentarzach, bo mówię, co chodzi o emeryturę, ja nie jestem jeszcze aż tak dobrze zorientowana. Ja w tym momencie Państwa pytam o to, jak mam się ja zabrać za właśnie e, proces, rozeznanie mojego systemu australijskiego, właśnie co chodzi pod kątem emerytury. Jeszcze mi brakuje paręnaście lat, ale damy radę. Ale lepiej wiedzieć zawczasu. Dlatego mówię, ja jestem osobą, że lubię pytać. Jestem w ogóle gadułą, więc
pamiętajcie jedno, kochani, nie ma głupich pytań. Nie ma czegoś takiego jak głupie pytania. Kto pyta, ten nie błądzi. No bo taka jest prawda. Ludzie, każdy z nas ma swoje doświadczenie, inną drogę, ale zawsze możemy jakieś conclusion z tego wszystkiego wyciągnąć. Więc to jest właśnie fajne, że mówię, takie programy na YouTube, takie programy, które ja oglądam, czy z Australii, czy z Polski, czy ze Stanów, czy z Kanady, czy z krajów europejskich, to jest właśnie coś, co daje mi też jakiś tam taki bodziec, że taki sygnał: słuchaj, ej, zastanów się nad tym, albo pomyśl o tym, albo doczytaj. Możliwości na tą chwilę jest mnóstwo. Pokorek. No nic, teraz kochani, to już będzie koniec tej mojej gadającej głowy, jak to się mówi. Nasza córka kończyła 23 lata w tym tygodniu. No, duża dziewczyna, obecnie jest właśnie w Brisbane. No i pojechała, leciała sobie, zrobiła sobie prezent urodzinowy na tydzień, więc przebywa z przyjaciółmi właśnie w Brisbane. No, pozdrawiam Brisbane, jeżeli mnie oglądacie. No, teraz wam pokażę właśnie, jak zrobiłam jej niespodziankę. No i zobaczcie urywki z tego, jak żeśmy spędzili właśnie w środku tygodnia jej urodzina, tylko że na drugi dzień wylatywała. Dobra, no to zapraszam do oglądania, popatrzcie. Leć wysoko, córeczko nasza, niech ci wiatr rozwinie skrzydła. Nie bój się marzyć od nowa, nawet gdy droga będzie trudna. Niech ci szczęście świeci jak gwiazda, a miłość prowadzi przez świat. Bo największym darem dla rodziców jest twój uśmiech od tylu już lat. 23 wiosny niesiesz w sercu, każda inna, każda uczyła cię żyć. Niech odwaga będzie twoim światłem, a dobro zawsze wraca z całych sił. Nie licz porażek, licz wspomnienia, nie gaś w sobie dziecięcych snów. Bo najpiękniejsze są te chwile, których nie zatrzyma żaden czas. Leć wysoko, córeczko nasza. A, pozdrawiam wszystkich widzów, tak? Jak wam się podobały urodziny naszej córki? No właśnie, no więc wczoraj byliśmy właśnie u córki i tam mąż pomagał właśnie przy nadwinięciu drzewa, pomagał przy ścinaniu drzewa, tam sobie przerabiają pewne rzeczy, a ja oczywiście potem na koniec już żeśmy sobie poszli na spacerek z Gnusią, no i powiem wam, przy pięknym zachodzie słońca. Mała Ivy, nasz australijski cud. Blond włoski w słońcu, niebieski wzrok. Śmiech jak melodia, co koi każdy krok. Biegnie do babci i dziadka z otwartymi ramionami, a w jej ramionach świat staje się piękniejszy znów. O. Mała Ivy, nasz australijski cud, polskie serce, ocean i luz. Tańczysz z falami, śmiejesz się z chmur, ty jesteś naszą bajką wśród eukaliptusów, a nam. I to jest właśnie moja Australia, moja zachodnia Australia, mój ocean, nasze górki, nasze życie, nasz ogród. Dbajcie o siebie, zdrówka wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Bye.